Dzień dobry, witam Was kochani serdecznie. Dawno mnie nie było. Znowu wracam z nowym tematem. Dzisiaj u mnie piękna, świąteczna aura. Szukałam sobie miejsca, żeby było mi wygodnie, w miarę ciepło. Jeszcze trochę słońce świeci. Jest dużo śniegu i naprawdę przyjemnie jest pobyć trochę w ciszy, w naturze i pójść na spacer i się trochę tak wyłączyć od tego świata i różnych naszych działań i tych wszystkich rzeczy, które mamy do zrobienia na co dzień. Za mną piękna aura, może tak dobrze tego nie widać, ale postaram się może przełożyć. O, troszkę przełożę. Będzie mnie lepiej widać i mam nadzieję, że też i słychać. Trochę tutaj namąciłam, ale dobra, już może będzie dobrze. Ok. Dzisiaj przychodzę z takim tematem do Was, który myślę wielu z nas bardzo boryka się z tym. Jest to temat dość trudny z tego względu, że on bardzo mocno wpływa na nasze życie, czyli temat właśnie finansów i pieniędzy. Ten temat to my tak naprawdę często jesteśmy gdzieś w miejscach, w których nie chcemy być dla pieniędzy. Żyjemy w środowiskach pomiędzy ludźmi, którzy dają nam jakieś rzeczy, od których możemy dostać coś, co nas wesprze materialnie. Często podejmujemy decyzje, odłączamy się od naszych rodzin, idziemy gdzieś w świat, żeby tylko zarobić te pieniądze. Popełniamy jakieś takie dziwne, może nie popełniamy, chciałam powiedzieć błędy, ale podejmujemy decyzje, które nie do końca są w zgodzie z naszym ciałem, z naszym duchem i z tym wszystkim, co jak powinniśmy żyć godnie. I tutaj właśnie o pieniądzach ja może powiem to z takiej perspektywy mojej historii własnej, bo ja myślę, że przerobienie lęku o pieniądze jest czymś bardzo, bardzo istotnym i ważnym w naszym życiu, żeby odzyskać taką wolność. Wolność bycia kim jestem, gdzie chcę żyć, gdzie chcę być, jaki styl życia chcę prowadzić i jakimi ludźmi się otaczać. I to naprawdę często przepracowanie siebie i tych lęków w nas doprowadzi nas właśnie do miejsca, w którym my się odnajdziemy i w którym my będziemy czuć się sobą i w pełni. I ten temat może dotyczył będzie pieniędzy, ale tak naprawdę tu nigdy nie chodzi o pieniądze, tylko o nasze lęki, o to, co zostało nam w jakiś sposób wgrane, powiedziane albo przez społeczeństwo pokazane i co wybraliśmy jako nasze, jako własne i że to jest dobre i najlepsze. Ja bardzo lubię żyć tak, gdzie nikt ani nikt mnie od niczego nie uzależnia. I kiedy spotkałam się z tematem pieniędzy, z tematem uwolnienia się od systemu trochę takiego życia pracowania dla kogoś, życia według tego, co ktoś chce, robienia rzeczy, które ktoś sobie wymyślił, kiedy postanowiłam, że ja chcę na swoje własne konto żyć, to była decyzja w dobrym kierunku. Minęło już około 2 ponad lat. Myślę, że to idzie już chyba 3. rok, kiedy ja postanowiłam, że ja się sama zajmę sobą wewnątrz, swoimi pieniędzmi i tym, jak żyć, żeby cieszyć się tym życiem, żeby nie być uzależnionym od finansów, od rzeczy materialnych i od lęku w ogóle związanego z pieniędzmi. Moja historia jest taka, że ja nie zawsze miałam te pieniądze jako dziecko. Ja bardzo często ich nie miałam. Mnie nie było stać na ubrania, to znaczy moich rodziców, więc nie miałam fajnych, wyszukanych ubrań, nie miałam cudownego domu i tych wszystkich rzeczy materialnych, które myślę moi rówieśnicy mieli. Wielu z nich miało na przykład. I zawsze pieniądze u mnie nie były takie
nie były zawsze na pierwszym miejscu. One były jakby nieosiągalne też przez to, że ja żyłam w takim środowisku, w którym nie ma, więc ja się nauczyłam, że nie ma, więc jak nie ma, no to nie ma. Ale kiedy poszłam w świat i zaczęłam zarabiać sama własne pieniądze, mi ich nigdy nie brakowało. Ja zawsze żyłam w zgodzie z tym, co potrzebuję. Oczywiście towarzyszył mi też bardzo duży lęk z tym, że zabraknie mi ich w jakiś sposób, albo towarzyszył mi taki lęk, muszę odkładać na później, bo jak nie będę odkładać, to przyjdzie taki moment kryzysowy i coś tam się wydarzy, nie? Nie wiem, wyląduję na bruku, nie będę miała gdzie mieszkać, gdzie spać i za co żyć i jeść. Więc oczywiście towarzyszyło mi to bardzo dużo tego lęku i ja się przekonałam w momencie, kiedy po raz pierwszy postanowiłam zrezygnować w ogóle z jakiegokolwiek etatu i nie pracować już dla nikogo, tylko dla siebie. Jak ja sobie stworzyłam w ogóle tą swoją całą przestrzeń? Zaczęłam przede wszystkim od tego, że kiedy podjęłam tą decyzję, to zabezpieczyłam się w taki sposób, żeby mieć oszczędności. Więc zanim znalazłam to, co chcę robić, odnalazłam siłę, żeby to, co robić, żeby to, co chcę robić, żeby wyszło i ujrzało światło dzienne w ogóle. Wymagało to mojej pracy wewnętrznej takiej świadomości, uwalnienia różnych lęków, nie tylko związanych z pieniędzmi, ale w ogóle z moim życiem. Uwalnianie takich lęków odnośnie kim jestem, mojej wartości o mnie, takiego przekonania o sobie. To było też wejście na drogę takiego totalnego spokoju, pożegnanie się ze światem trochę takim miasta, ludzi, życia właśnie w takim trochę przebodźcowanym świecie, bo okazało się, że moje ciało w ogóle nie rezonuje z tym i po prostu jest zmęczone. Ja po prostu chciałam jak najdalej uciekać od świata, w którym jest tak dużo tych samochodów, ludzi, kolorów, świateł, bo mnie to po prostu zaczęło męczyć, ale kiedy zobaczyłam, że mnie to męczy, jestem wydrenowana wręcz miastem, ciągłym gdzieś jeżdżeniem, robieniem czegoś dla kogoś nie w zgodzie ze mną, to właśnie wtedy ostatecznie zdecydowałam, że czas to zmienić i pójść na całość i zrezygnować z tego, nawet jeśli przez jakiś czas nie będę miała środków do życia. I oczywiście każdego dnia, kiedy mieszkając w górskiej przestrzeni, gdzie tam nie planowałam nigdzie iść do pracy, siedziałam w swoim zaciszu domowym, przerabiałam wszystkie swoje lęki związane ze sobą i te wszystkie przekonania, o których ja myślałam, że jestem. Chciałam się oderwać od społeczeństwa, być bliżej natury, bliżej życia, bliżej siebie, bliżej swojego ciała, więc zaczęłam przerabiać wszystko to, co dotyczyło moich bóli, właśnie takich też fizycznych, wszystkich jakichś takich rodowych traum, czy rodowych takich klątw, bym powiedziała, wręcz jakichś takich ciężkich rzeczy. I to małymi krokami zaczęło się ze mnie uwalniać. Przez około rok czasu przebywałam w naturze sama praktycznie ze sobą i edukowałam się, czytałam, puszczałam wszystko to, co tam się nazbierało przez te wszystkie lata, nie zostało uwolnione. I żyłam z tych moich oszczędności. Postanowiłam, że tak właśnie chcę zacząć moją taką drogę z taką wolnością. Chciałam powiedzieć o wolnością finansową, ale ja bym powiedziała, że chciałam się podłączyć pod takie źródło obfitości, które ja się nie boję, że kiedy ja potrzebuję tych pieniędzy, kiedy ja potrzebuję podróży, kiedy ja potrzebuję czegoś do swojego życia, to że to po prostu przychodzi w danym momencie. Kiedy pojawiła mi się taka myśl i ten kierunek, to ja cały czas go miałam w głowie w trakcie tego procesowania mojego, tych wszystkich uwalniania moich lęków, moich traum, że ja chcę tak właśnie żyć, wolna, że wstaję, o której chcę, że odpoczywam, kiedy chcę, że żyję na full, czyli
Jadę, kiedy mi się gdzieś podoba. Pracuję, kiedy czuję, że chcę pracować. A kiedy chcę iść na spacer, to idę na spacer. Kiedy mam ochotę iść do toalety, idę do toalety. Nie ciśnie mnie żaden projekt, nie mam żadnego deadline, nic, co miałoby mnie po prostu ciągnąć gdzieś i nie pozwolić mi być w tu i teraz i żyć tak, jak ja chcę. Nie na etatach, nie na jakichś godzinnych pracach czy zleceniach. Nie, ja po prostu chciałam być totalnie wolna. I to przerabianie tego wszystkiego, tych lęków, pozwoliło mi przede wszystkim małymi krokami dojść do tego najgłębszego lęku, właśnie o pieniądze. Każdego dnia wstawałam z taką myślą, ojejku, kończą mi się pieniądze, moje oszczędności i co dalej? Co ja dalej zrobię? Jak ja dalej przeżyję? Gdzie ja będę mieszkać? I wiecie, postawiłam sobie takie rzeczy. Muszę to przejść. I za każdym razem, kiedy pojawiał mi się ten lęk, ja byłam głęboko z tym lękiem. Ja używałam tych moich pieniędzy do tego wszystkiego, czego ja potrzebuję. Ja powiedziałam, że nie będę się ograniczać do czegokolwiek. Jeśli mam ochotę zjeść coś pysznego, co nawet jest drogie, albo kupić sobie coś, co jest w tej chwili, nie wiem, dla wielu osób na przykład powiedzieliby, nie zarabiam, to sobie nie kupię. A ja sobie kupowałam. Ja sobie jechałam w podróż, którą kocham, którą lubię, bo ja wtedy czułam, że ja tego potrzebuję. I w ten oto sposób zauważyłam, że zaczęły pojawiać się taka wolność właśnie. Przyszła potrzeba, realizowałam ją i z tym lękiem płaciłam za tymi ostatnimi pieniędzmi, tymi moimi oszczędnościami. I te oszczędności, one schodziły tak przez ponad 2 lata. Więc ja żyłam tylko z tych oszczędności i gdzie nie pojechałam, płaciłam za swoje życie, za swoje rachunki. I zmieniałam to życie tak, aby ono było takie lekkie, coraz lżejsze i ten lęk, żeby on po prostu wyzwalał mnie, coś we mnie. I były takie dni, że wstawałam i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo czułam ogromny lęk w tym, że kurde, co ja zrobię, jak mi zostanie na przykład ostatnie 500 zł na przykład, co ja zrobię, albo co ja zrobię, jak przyjdzie mi odmówić sobie jakiegoś jedzenia. I były takie myśli, i były takie rzeczy, że kurde, co wtedy, ale pozwoliłam tym myślom być i tym uczuciom swoim być. I pozwoliłam, żeby ten stan lękowy, on po prostu przechodził przeze mnie. Bo wiedziałam, że to jest coś, co tylko mnie blokuje przed zarabianiem w ogóle, przed życiem, jakiego chcę. Więc ja bardzo zdeterminowana tym, że ja chcę być i żyć w wolności dla siebie, żyć w świecie, który kocham, który daje mi wolność i spokój i radość. Więc ja siedziałam z tym i tkwiłam w tym bardzo głęboko. Ten cel taki, może to nazwę cel, ale u mnie to było ogromne uczucie, ta ogromna potrzeba życia dla siebie, dla innych, dla bycia szczęśliwym, wolnym. Ale właśnie codziennie sobie to przypominałam, każdego dnia, jak ja chcę żyć. I to mi pomagało i to mnie wspierało w tym, że ja sobie sama wyznaczałam taki obraz, w którym chcę się znaleźć. Minęło ponad 2 lata i ja żyję tak, jak chcę. I nic takiego się nie stało, że zabrakło mi pieniędzy na życie, na jedzenie, a wręcz odwrotnie. Mam na każde podróże, na jakie chcę. Mam na przyjemności, jakie chcę. Mam na moje potrzeby. Mam na życie, które daje mi wolność. I właśnie chcę, kochani, zwrócić Wam uwagę na to, że tu nie chodzi o pieniądze, bo jeśli skupimy się na pieniądzach, to będziemy harować w pracach, których nie lubimy i z ludźmi, z którymi nie rozumiemy w ogóle. Ale kiedy skupimy się na uczuciu, w którym my chcemy się odnaleźć, na obrazie życia, w którym my chcemy żyć, to wtedy wchodzimy na właściwą drogę, własną drogę.
I wtedy wszechświat nam pomaga. I wtedy życie nam pomaga. I podłączamy się do tego źródła tej obfitości. Bo ja wierzę, że to, czego potrzebuję, to przyjdzie w odpowiednim czasie i odpowiednim momencie. I to przychodzi wtedy, kiedy tego potrzebuję. I kiedy postanowiłam, że jeśli te pieniądze się skończą i zostanie tam zero, i to się zbliżało ku temu zeru, i to doszło do takiego momentu, że zostało mi parę groszy tych oszczędności tak naprawdę. Doszłam do zera, pozwoliłam, jak te pieniądze schodzą z konta. Pozwoliłam na wszystko. Jakby uwolniłam ten lęk. I kiedy zostało tych pieniędzy naprawdę niewiele, ja po prostu czuję się szczęśliwa, że ja już nie jestem ograniczona do czegokolwiek. Ale mało tego. W odpowiednim momencie zaczęły przychodzić rzeczy, praca, którą ja chcę robić i rzeczy, które ja lubię robić. Pojawili się ludzie, z którymi zaczęłam pracować i pojawiły się rzeczy, które dawały mi przyjemność, towarzystwo, ale przy okazji wolność taką i takie poczucie, że ja robię to, co lubię. I ogromny spokój, bo tworzenie rękodzieła otworzyło się coś w mojej duszy, co zaczęła dzięki temu, że uwolniłam też pewnie lęk z pieniędzmi, pozwoliłam sobie na życie, jakiego chcę. Tworzyła się ta dusza moja i ona pozwoliła mi tworzyć rzeczy, które mogę sprzedawać. I tutaj Wam rzucę, robię właśnie takie rękodzieło, które sprzedaję i które daje mi spokój, wyciszenie, kiedy potrzebuję, ale również robię wszelkiego rodzaju konsultacje czy sesje, pracując z ludźmi, daje mi to ogromną możliwość robienia i bycia w miejscu, w którym chcę. Daje mi też rozwój własny, bo ja mogę się wtedy przyglądać też sobie, będąc w tej ciszy, żyjąc tak jak chcę, ja mogę otwierać się na świat taki, jaki jest i taki, jaki płynie. I pozwolenie sobie i uwolnienie tego lęku, że jak dojdę do zera, to i tak sobie poradzę. Co mi szkodzi, jeśli nawet nie przeżyłabym, moje finanse by się skończyły. Przecież ja mam ogromne doświadczenie, pracowałam na różnych etatach. Poszłabym na ten etat. Nie ograniczyłam się też do tego. Nie powiedziałam, nie pójdę za wszelką cenę. Nie chciałam. Ale miałam ten obraz, jakiego chcę i życie, jakiego chcę i ja sobie wyobraziłam, jak ja chcę się czuć. Jak jeść, kiedy spać, jak spać, o której wstawać, jak przeżywać każdy dzień i ten obraz mi pomagał i przy okazji dam sobie taką możliwość, że jeśli nawet będę musiała gdzieś pójść i zarobić, to ja sobie znajdę jakikolwiek projekt, jakąkolwiek rzecz, która wesprze mój budżet i pozwoli mi dalej kontynuować życie, jakiego chcę. Więc znajdę sobie takie miejsce pracy, które będzie jak najbardziej odpowiednie dla mnie na tym etapie rozwoju i potrzeb bycia na przykład blisko przyrody, blisko ludzi, z którymi rezonuję. Więc dałam sobie takie bezpieczeństwo sama sobie, a przy okazji moje życie, jak te finanse zaczęły tak schodzić, pojawiło się mnóstwo fantastycznych rzeczy, dzięki którym dostałam nie tylko pieniądze, ale i wspaniałe podróże, życie, jakiego chcę i do tego przyjemność, bezpieczeństwo i spokój, bo pozwoliłam sobie i uwolniłam właśnie te wszystkie lęki związane z pieniędzmi. Ale też ogromne bezpieczeństwo mi daje też to, że ja lubię otaczać się naturalnymi rzeczami może. Lubię spokój, ciszę, naturę i wybieram sobie miejsca, które nie wymagają wielkich środków. Ale nie dlatego, że ja mam tam blokadę przed tym, żeby nie płacić za te wielkie środki, za te moje wielkie rzeczy. Czyli na przykład, nie wiem, wielkie to dla kogoś może być wymarzony dom gdzieś w mieście, w centrum jakimś, niesamowite ubrania, które są drogie i tak dalej. Kosmetyki, na przykład kobieta, czy jeszcze jakieś inne rzeczy. Ja po prostu lubię naturalny styl życia, lubię przyrodę, lubię kiedy moja twarz lśni w słońcu, lśni od słońca, nie od takiego
pudru albo make-upu, więc nie wydaję pieniędzy na to. Również nie używam chemii, która bardzo przeszkadza mi w codziennym życiu, więc używam naturalnych rzeczy do czyszczenia. Również myję się naturalnymi sposobami, naturalnymi rzeczami, które nie obciążają mojej skóry. Uwielbiam żyć zdrowo, wegańsko, więc wybieram dużo roślin, warzyw, wszystko to, co żyje. Lubię też to gotować, przygotowywać. To nie jest też tak, że nie lubię, ale lubię wegańskie potrawy, też przygotowane i gorące niektóre, ale są to zwykle złożone z warzyw i owoców, kaszy. Więc ja dopasowałam swoje życie pod moje ciało, to co ono czuje i czego ono potrzebuje. Nie pod to, jak inni. Więc nie ubieram się w taki sposób, jak myślę wszyscy. Nie wiem, jak wszyscy, ale w sensie takim, że nie podążam za nowinkami. Jak przychodzi coś nowego do sklepu, jakieś ekstra, super fajne ubrania, to ja nie lecę, nie kupuję, bo po prostu ja tego nie lubię. Nie lubię, jak w szafie mam przepych. Sama wyprzedaję też dużo takich starych ubrań, starych w sensie takich, których ja już nie noszę, one są w dobrym stanie, aby po prostu zrobiło się tam miejsce i przestrzeń. Lubię, jak w moim wnętrzu jest bardzo przytulnie, ciepło, ale nie lubię świecidełek, różnych takich ciężkich rzeczy, które obciążają też mój stan psychiczny i emocjonalny. Bo kochani, wszystko, czym się otaczamy, w jakim środowisku jesteśmy, to jest nasza energia, tak? My oddajemy swoją energię temu czemuś, patrząc na to, otaczając się tym. Każda atencja na innego człowieka, każda atencja na jakieś światło, czy na jakieś sklepy, zapachy, ono dla wrażliwych ludzi, nie tylko wrażliwych, ale myślę dla każdego człowieka, zabiera tą energię i często my tego nie widzimy i często właśnie przez to pojawiają się później jakieś różne choroby, stany emocjonalne, z którymi sobie nie radzimy, bo nasze ciało jest przepchane tym wszystkim. Dlatego zwróćcie na siebie uwagę, czy w waszym świecie właśnie te obciążenia, stany emocjonalne, te wszystkie lęki nie potrzebują takiej opieki wewnętrznej, ale też i środowiska i czasem porzucenia tego przepychu, tego świata przebodźcowanego ludzi, tłumów, tych wszystkich informacji, tego wszystkiego, co nas często obciąża, bo to czasem blokuje nas przed dalszym rozwojem, przed poszerzaniem swojej świadomości, ale również blokuje nasze zdrowe samopoczucie, zdrowie emocjonalne, psychiczne, fizyczne. I tutaj też i wywołuje ogromny lęk często, nie tylko o finanse, ale swoje własne życie, kiedy otoczymy się ludźmi, dużą ilością ludzi, z którymi sobie czasem nie radzimy, więc zwróćcie uwagę, jaki jest wasz stan emocjonalny obecnie, nie tylko ten finansowy, ten lęk o te finanse, ale też również stan emocjonalny co do waszej osoby, waszego samopoczucia, kim się otaczacie, jakimi ludźmi, jakim środowiskiem, jakimi rzeczami, czy one nie są dla was, czy czasem nie kupujecie rzeczy, które po prostu, żeby się podobać komuś, a choć to dla was jest niewygodne i wydajecie mnóstwo pieniędzy, albo zobaczcie, czy nie perfumujecie się, a po prostu perfumy wywołują w was na przykład zmęczenie jakieś, albo senność, albo na przykład ból głowy, bo ja na przykład tak mam, że perfumy i tak dalej, takie rzeczy ciężkie duszą mnie i wręcz nie lubię tego. Zobaczcie, jak to jest nie używać czasem może kosmetyków ponadto jakichś szamponów obciążających, które wysuszają wasze włosy czy skórę, albo jedzenie przetworzonych potraw szybko, bo ta szybkość to zwykle pochodzi od tego, że ta szybkość życia pochodzi, że my jesteśmy niestety przemęczeni, ale też, że my mamy nieprzepracowane w nas pewne rzeczy, pewne lęki, pewne przekonania, traumy i niestety zaspokajamy siebie poprzez intensywną pracę, poprzez bycie z ludźmi, bo nie umiemy być sami, bo boimy się tej ciszy. Zaspokajamy te swoje lęki właśnie pieniędzmi, które zarabiamy, ciuchami jakimiś fajnymi, super
ekstra drogimi i które są nie do końca wygodne i zgodne z naszym duchem i ciałem i często właśnie nadużywamy się, albo jedzenie, które obciąża nas w jakiś sposób i które poprzez emocjonalność taką nieułożoną wewnątrz powoduje, że o wiele więcej jemy, o wiele więcej pracujemy, o wiele więcej jesteśmy zmęczeni. Właśnie mnie pokazało to, że odklejenie się od takiego życia w ciągłym biegu dało mi ogromną przestrzeń w sobie i ogromną przestrzeń, wgląd w moje ciało, w ducha, w moje emocje, w moje traumy. Nauczyłam się pracować ze sobą i przeżywać te moje traumy i lęki i różne trudności w zupełnie inny sposób. Ale dało też ogromną przestrzeń i zaufanie, to co właśnie dzisiaj jest naszym tematem, do pieniędzy, do posiadania różnych rzeczy, do bycia dla siebie, dawania sobie przestrzeni takiej, jakiej chcę i dawania sobie życia takiego, jak chcę i właśnie czuję to takie podłączenie do Boga, do źródła, do miłości własnej, to ogromne zaufanie do tego, że kiedy ja potrzebuję, to ja to mam. Że kiedy ja z czegoś rezygnuję, to znaczy, że ja już tego nie chcę, to już mi nie służy i teraz ja mogę jak najbardziej połączyć się z tym, co jest dopasowane do mojego ciała i robić to, co kocham, to, co jest ze mną, co ze mną współgra, a przy okazji daje mi to ogromną wolność, miłość, spokój, światło, radość i taką wdzięczność za to, że ja dostałam taką szansę, ale też ja chcę się tym dzielić z Wami, chcę się dzielić, wspierać też innych, bo jeśli ja do tego doszłam od zera, będąc w świecie materialnym, bardzo przyklejonym też do systemu, do tego pędu i można to przepracować i przejść i żyć spokojnie, to i Wy to możecie. Dlatego dzielę się tym filmem, kochani, więc tyle. Zapraszam Was, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał i dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, bo to od Was zależy Wasze życie i kreujcie swoje życie tak, jak byście chcieli, tak jak chcecie. Wyobrażajcie sobie to i bądźcie dzięki temu szczęśliwi, wolni. Pozdrawiam Was ciepło.